Po zwiedzeniu Soboru Świętej Trójcy udajemy się do Białowieży, gdzie najpierw zwiedzimy pokazowy rezerwat żubrów. Mijamy zbór kościoła chrześcijan baptystów, którego początki sięgają 1925 roku. Dom modlitwy wzniesiono w latach 1986-1990. Na krańcach miasta znajdują się 3 cmentarze. Po lewej cmentarz katolicki, po prawej cmentarz poległych żołnierzy Armii Radzieckiej i dalej cmentarz prawosławny. Do Białowieży jest 17 km. Na tych 17 kilometrach większość terenu zajmuje rezerwat krajobrazowy Władysława Schaffera. Rezerwat nazwano imieniem wybitnego polskiego botanika, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Władysław Schaffer, zmarły w 1970 roku, zajmował się ochroną przyrody, był współtwórcą parków narodowych. To on zainicjował odtworzenie populacji żubra europejskiego w Puszczy Białowieskiej, m.in. przez sprowadzenie 2 samic czystej krwi z zoo w Sztokholmie. Zbliżamy się do pokazowego rezerwatu żubrów, zwierzyńca utworzonego w okresie międzywojennym w 1929 roku. Był to pierwszy krok ku restytucji ginącego żubra europejskiego. Ostatnie żubry na wolności wymarły po I wojnie światowej. W Puszczy Białowieskiej w 1919 roku i na Kaukazie w 1927 roku. Zagładę populacji gatunku przeżyły jedynie 54 żubry, w tym 39 wywodzących się z populacji białowieskiej, żyjących w ogrodach zoologicznych. Przy wejściu do pokazowego rezerwatu żubrów znajduje się pawilon edukacyjny, a w nim interaktywna sala, w której przewodnikiem jest żubr. Na 12 stanowiskach poznamy historię, proces restytucji żubra, ekologię, rolę żubra w środowisku. Przy jednym z nich, poruszając się, można wprawić w ruch ekranowego żubra, poczuć się w jego skórze. Niestety czas ogranicza możliwość dokładniejszego obejrzenia tej ciekawej sali. Na tym ekranie pokazane są różnice między żubrem europejskim a bizonem amerykańskim. Z tej planszy możemy się dowiedzieć, jak przebiegał proces restytucji żubra w Puszczy Białowieskiej. Od 2009 roku do dziś populacja żubrów w Polsce się prawie potroiła. Żyje u nas 3000 osobników. Wchodzimy na teren rezerwatu, zaczynając od zagrody konika polskiego o cechach typowych dla tarpana. Tarpan to wymarły dziki koń leśny. Zwierzęta te przetrwały w Puszczy Białowieskiej do końca XVIII wieku, kiedy to zostały odłowione i umieszczone w zwierzyńcu hrabiów zamojskich koło Biłgoraja. Gdy nastała tam bieda, tarpany rozdano okolicznym chłopom i wtedy powstała krzyżówka z miejscowymi końmi, nazwana konikiem polskim. Profesor Tadeusz Wetulani rozpoczął w 1936 roku pracę nad odtworzeniem dzikich tarpanów leśnych na bazie tych koników polskich. Koniki polskie przebywają na otwartej przestrzeni i tylko zimą podaje im się siano. Za tym ogrodzeniem przebywają największe dzikie koty występujące w Polsce, czyli rysie.
Drapieżnik ten osiąga długość do 110 cm, a jego masa może wynosić do 30 kg. Samce są o 25% większe i cięższe od samic. Gatunek ten występuje w lasach Europy, Azji i Ameryki Północnej. Na tym wybiegu żyją jelenie. Można je obserwować z bliska dzięki pomostowi wchodzącemu w głąb dużego wybiegu. Widzimy tu samca z pięknym porożem i jedną z łań. Gdy w 1955 roku zaniechano prac nad restytucją tarpanów, utworzono zagrodę dla żubrów i od tego czasu rezerwat pełni rolę obiektu turystycznego. Żubr europejski to główna atrakcja pokazowego rezerwatu żubrów, król puszczy i największy ssak Europy. Rozmnażanie tych zwierząt stało się możliwe dopiero w 1936 roku, gdy przywieziono tu byka plisza z Pszczyny. Pierwsze cielę z popliszu urodziło się rok później. Rezerwat, który zwiedzamy, ma 27,9 hektara. Żubroń to mieszaniec żubra i bydła domowego, wyhodowany po raz pierwszy w 1847 roku przez Polaka Leopolda Wilickiego. Żubroń miał zasiedlać nieużytki bez potrzeby budowania pomieszczeń gospodarczych, ale eksperyment się nie powiódł ze względu na temperament żubronia. Tej krowie odłamał się róg. Kolejną zagrodę zamieszkują łosie. Jest gorąco i niektóre zwierzęta chowają się w cieniu. To samica łosia. Dziki obecnie łatwiej spotkać w pobliżu ludzkich siedzib niż w lesie. Zwierzęta te przyzwyczaiły się do życia na obrzeżach miast i często buszują po świetnikach lub trawnikach w poszukiwaniu łatwego pokarmu. Ostatnia zagroda to zagroda sarny. Ten kozioł dał się podejść z bliska, zajęty skubaniem roślin za płotem. Przed wejściem do rezerwatu rozłożyły się stoiska z pamiątkami i lokalną żywnością.